No cóż mogę o sobie powiedzieć? Myślę, że poszukuję odpowiedzi na ważne pytania. Jestem w drodze. Jedno, co rzeczywiście mnie motywuje, czy tam inspiruje, to to, że ta droga wybrana jest dobra i że zmierzam w dobrym kierunku. Czuję się jako taki właśnie wędrowiec. Czasami nawet czuję się, jakby mnie niosły fale. Mogę zaprosić Państwa nad jezioro. Otóż tu jest jezioro, na którym przyszliśmy, żeby odpocząć, powiedzmy, czy para zakochanych. I teraz zobaczcie Państwo, na ogół jest tak, że nad jeziorem padają jakieś krople deszczu. Powiedzmy 2 krople deszczu spadły. My się przyglądamy, puszczamy te 2 krople. Jezioro jest takie trochę prostokątne oczywiście, ale ono może być okrągłe. W naszej wyobraźni nie ma granic. Matematyka jest tak dalece przerasta taką rzeczywistość typową, że ona już się umieszcza u człowieka głęboko w wyobraźni. Ona ją konstytuuje, już właściwie tylko tym się patrzy na świat. Te kropelki padają sobie, prawda? To wymaga rozwiązania bardzo skomplikowanych równań, różniczkowych, cząstkowych, tak zwanych hiperbolicznych. I zobaczcie, taka jest rzeczywistość, ale matematyk może dostrzec dużo więcej, a mianowicie może sobie usunąć dysypację energii. Widzicie Państwo, przesunąłem i włączam wyobraźnię teraz. I w mojej wyobraźni te fale tak się rozchodzą. One się tak rozchodzą i się nie schodzą. To znaczy nie ma dysypacji, nie nikną. My byśmy chcieli, że na przykład to jakieś coś dobrego, żeby się nigdy nie kończyło. Prawda? Żeby to piękno trwało wiecznie. Ta wiedza nie ulega ani przedawnieniu, ani dewaluacji, ani, powiedziałem, zestarzeniu się. Matematyka to jest coś takiego, to jest taka wiedza, ona się sama broni. Człowiek ją przyjmuje, ona jest przymuszająca. Ona sama przymusza do przyjęcia. To jest to jezioro. Oczywiście ono się teraz nam bardzo zburzyło. Troszeczkę energii z niego ujmiemy. Te kropelki padają, już ich bardziej widać, prawda? Już widzimy te kropelki. Możemy dużo kropelek puścić, konfiguracje różne. Możemy sobie wziąć jezioro takie, prawda, bardziej, puśćmy 1 kropelkę. Dobrze. Ta fala będzie się rozchodzić, ona będzie się gromadzić, tu pojawi się nowe źródło światła. To są czysto matematyczne zjawiska. Obwiednie promieni, które padają. Promień to jest prosta. Tych prostych jak jest dużo, to one się tak skupiają, że zaczyna świecić. To jest czysta matematyka. W dzieciństwie miałem dużo czasu, miałem dużo rodzeństwa, można powiedzieć, więc dużo czasu spędzałem na myśleniu, właściwie na takim obserwowaniu dookoła tego świata. Czasami się czegoś bałem, prawda? To inspirowało mnie strach. Dzieci się boją, dzieci się cieszą. Na pewno jak są same wśród zjawisk, to mogą się na początku bać. Tak ludzkość się bała przecież. Próbowałem zrozumieć, co się dzieje we mnie, wokół mnie i tak doszedłem do tego, że najgłębszą esencją tej rzeczywistości, która mnie otacza tak czy inaczej, jest ten logos, czyli coś, co jest esencją logiki, poznania, rozumienia, to jest matematyka tak naprawdę. Postęp w nauce zawsze wiązał się z postępem wcześniej w matematyce. Ten postęp się rozpoczął, kiedy zaczęto umieszczać obiekty obserwowalne, ciała w przestrzeniach matematycznych, czyli środek ciężkości na przykład, prawda? Środek ciężkości wyabstrahowano jako punkt. I już nie mówiono o bryle, tylko o punkcie. I to był wielki postęp, ale dlatego, że po prostu była przestrzeń matematyczna, były pojęcia, była przestrzeń kartezjańska, w której można było umieścić te obiekty. To jest bardzo ciekawy zbiór, jeden z wielu zbiorów, który jest wielkim twierdzeniem matematycznym, które mówi, że jak się przez taki zbiór przechodzi, następują poważne przemiany strukturalne w jakimś układzie, w czymś, co jest opisywane modelem, który daje taki zbiór. To są zbiory, które pochodzą z tak zwanej teorii osobliwości, która ma ambicje opisywać przemiany strukturalne świata, całego świata czy wszechświata. Więc ten zbiór jest bardzo piękny. Matematyka to również ma tę składową estetyczną. Twierdzenia, wzory, takie zbiory, czy
to dla nas to jest czyste piękno, to jest sztuka. Piękno takiego zbioru to jest w tym oczywiście w jego pewnej niezmienniczości matematycznej, to znaczy jest jakiś olbrzymi świat funkcji, odzorowań, a później się okazuje taki nieskończenie wielowymiarowy, a później się okazuje, że jest coś jednego, albo jest 4, tak jak cząstki elementarne. No to tak jest w matematyce i to jest właśnie przeżycie matematyka, właśnie taki dreszcz niesamowitej emocji, zetknięcia z pełnym uniwersum, z prawdą wszechwładną. W tej teorii przez dłuższy czas poszukiwaliśmy takich zbiorów, które były bardzo ważne i miały pewne kształty. Mieliśmy już ptaki, a więc jaskółki, gołębie. Później przeszliśmy na wyższy poziom, to znaczy stworzyliśmy przestrzeń dla owadów. To jest tak zwany symetryczny motyl, bardziej zaawansowany. Natomiast ważkę, o której tutaj może nie powiem jeszcze na razie, to należało znaleźć w zupełnie nowej przestrzeni. No i taka jest matematyka właśnie. Znajdujemy się teraz obecnie w Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, które utworzone zostało niedawno, około 3 lata temu. Jego przeznaczeniem jest przyciąganie ludzi o najwyższych aspiracjach poznawczych, rozwojowych. To centrum ma duże ambicje, przyciąga młodzież, dajemy stypendia doktorantom, również wysyłamy za granicę, czyli dajemy stypendia wyjazdowe, bardzo dobre. Ta młodzież i ci uczeni są jakby skupieni wokół centrum. To jest taka awangarda. To nie chodzi o to, żeby to była elita i żeby dzielić dla gorszych i lepszych, tylko żeby ci, co jeszcze nie są najlepsi, żeby chcieli być jeszcze lepszymi, to mogą tu przyjść i być jeszcze lepsi. Lubię mieć takich studentów, którzy przychodzą na mój wykład nie po to, żeby stracić czas, żeby tylko być na tym wykładzie i odbębnić. To takich lubię. Wiem na pewno, jaki mają problem. Mają taki problem, że wydaje im się, że jak mówią, że nie rozumieją, bo tak trzeba powiedzieć czasami do wykładowcy, że czegoś się nie rozumie. Mówię im, że żeby coś wiedzieć, to trzeba najpierw nie wiedzieć. Więc najpierw trzeba zadać pytanie nie wiem. Jeśli się zada pytanie nie wiem, to ja jestem przekonany już święcie, że ten człowiek będzie wiedział. Główną metodą, którą chcę stosować, to jest zaciekawienie. Znaczy pracuję nad metodami, które zaciekawiają. Jak matematyk patrzy na te dwie bryły, to widzi je jakie takie same, dlatego że mają tę samą grupę symetrii. Grupy symetrii to są abstrakcyjne twory, ich nie widać, prawda? To jest coś, co możemy zrobić z tą figurą i ona dalej pozostaje sobą. Struktury kwantowe, zobaczcie Państwo, to też jest matematyczna struktura, niesamowicie regularne. No, odkrycia, na przykład odkrycie cząstek elementarnych mesonu. Gell-Mann odkrył cząstkę. Jak odkrył? Oczywiście model matematyczny wskazywał 5 cząstek, ale wskazywał, że jeszcze powinna być 6. Matematyka mówiła, że jeszcze jest miejsce dla 6, a jej nie było. Matematyka mówiła, trzeba szukać tam, to się znajdzie. Szukano tam, znaleziono. Dostał Nagrodę Nobla. No, przyroda ma olbrzymie symetrie. Te symetrie to jest rodzaj naszego takiego ugruntowania, wiecie Państwo, bo dla matematyka one są właśnie taką głęboką strukturą wyobraźni, to znaczy one, tu są grupy działają jakieś, mają pewną strukturę, czyli symetrię przyrody, kaustyki. Jak Państwo zobaczycie światło przechodzące przez jakieś szyby, takie trochę może zniekształcone albo może mające jakieś wtopione nitki, to wtedy widzimy takie kształty świetliste. To są kaustyki. No, tu jest na przykład realne procesy przyrody przebiegają. To jest łączenie się 2 komórek nerwowych. Rozumiemy to jako przejście strukturalne. No właśnie. To też widzimy matematycznie te pojęcia. Widzicie Państwo, tamto pojęcie jest związane z takim czysto teoretycznym obrazkiem, który wymaga bardzo dużego nakładu pracy matematyka, żeby udowodnić, że jest taka ewolucja i ona się bierze z przekrojów takiej powierzchni. To jest nasza praca. To jest nasza praca, ale jak pokażemy coś takiego, tak uniwersalnego, to rzeczywiście mamy satysfakcję. To jest próba pokazania ważki rozrysowanej. To jest skomplikowany obiekt, ale przepiękny. Historia u mnie z ważką wiąże się z wielką nagrodą, jaką otrzymałem podczas swoich badań, no, gdy właśnie
poczułem, gdy wyliczyłem tę ważkę, przyleciała ważka, to może opowieść ta powinna być troszkę bardziej w innych warunkach opowiedziana, ale właśnie ona przyleciała i dłuższy czas była ze mną ta ważka fizycznie, co było wielkim przeżyciem, znaczy potwierdzającym to, co zawsze czułem od urodzenia, że świat złożony jest z archetypów. Chcę powiedzieć ostatnie zdanie o zastosowaniu w nanomedycynie. No, brałem udział w takim zespole badającym, produkującym tak zwane krwinki krzemowe, to znaczy malutkie, niewidoczne sferki, które mają przenosić lek we krwi. Problem był taki, żeby stabilnie zbudować pustą sferę z takimi dziurkami. No i należało w reaktorze tak dobrać parametry, żeby do tego doszło, bo żeby to się ukazało stabilne, żeby taka sferka powstała, bo zwykle powstaje jakaś łuska czy coś takiego. Okazało się, że teoria pomogła, w tym została wyprodukowana taki nośnik i teraz on już jest w aerozolach sprzedawany, to po prostu Gradoń ze swoją grupą. Ja jestem włączony w to, bo robiłem ten model trochę. A właściwie to piękno tego polega na tym, że ono jest użyteczne, że jak się nasączy lekiem, to można ten lek prowadzić do miejsca chorego i tam, żeby się wyzwalał. Można zwiększyć gęstość leku w chorym miejscu rzędy razy. No to jest niezwykłe osiągnięcie. To jest nasze polskie osiągnięcie w nanomedycynie. Już sprzedawane są aerozole. Dlatego, że są tam pewne techniczne problemy z krwią, ale już płuca już idzie dobrze z płucami. Nazywam się Stanisław Janeczko, jestem profesorem matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechniki Warszawskiej. Również jestem profesorem zwyczajnym w Instytucie Matematycznym Akademii Nauk.